Cześć, witajcie na moim kolejnym vlogu. Dzisiaj ja Wam powiem, co mi się udało już zrobić, a czego nie. Mimo tego, że było trochę dni wolnych, ale to były dni świąteczne i przedświąteczne, więc tak nie za bardzo miałam czas, żeby dziergać. Ale zanim przejdę do tego, co zrobiłam, a czego nie, to pokażę Wam sweterek, w którym dzisiaj jestem. To jest taki niebieski sweterek ażurowy. Wstanę, to będzie widać go w całości. O. Tak on wygląda. Ja go robiłam na drutach numer 3, tak, na takich cieniutkich drutach i robiłam na drutach na żyłce. Czyli on był robiony na okrągło. Widzicie, tutaj nie ma w ogóle zszycia. Cały był robiony na okrągło, od jednego przodu do drugiego. Rękawy też były robione na drutach na żyłce, czyli nie były zszywane. Tutaj widać, jak były odejmowane oczka. Były robione od nabrania oczek tutaj na brzegu. Także nie było też zszywane tutaj nigdzie, tylko były nabrane oczka. Że praktycznie prawie w ogóle nie był zszywany ten sweterek. No i tak wygląda. Możecie go sobie sami zrobić, bo jest opis na moim blogu. O. Sweterek ażurowy, więc sam raz na teraźniejszą porę, bo jest już trochę cieplej, ale i tak w nim jest dosyć ciepło. Dobrze, więc powiem Wam, co skończyłam. Ano, skończyłam ten sweterek. Ja go co prawda nie prałam, ponieważ stwierdziłam, że nie ma sensu go prać, bo jest to robione z włóczki akrylowej. On się za bardzo nie zmieni po praniu i nie ma sensu się męczyć z praniem i suszyć go. On się ułoży na moim ciele, także tak będzie najlepiej z nim. Z czego on jest? No jest z włóczki akrylowej, a konkretnie to jest Bravo Originals, takiej firmy jakiejś niemieckiej. O. I to są motki 50-gramowe. Tak, 50-gramowe. Gdzie to jest? A tu jest tak, 50 gram, ilość metrów 133 metry w jednym takim małym moteczku. I są przeznaczone według producenta na druty 3-4 mm. Ja robiłam na drutach 3,5 ściągacze i drutach numer 4 resztę. Kolor, to jest numer koloru, zaraz Wam powiem, bo to jest numer 08330. Tutaj będzie widać. 08330. Ta włóczka, ona jest taka dosyć, jest dotyku miękka. Czuje się, że jest taka, nie jest sztywna, jest miękka, ale ze względu na to, że jest dosyć mocno skręcona, to może robić wrażenie takiej sztywnej. No, bo jeszcze mi zostało trochę motka. I ta włóczka jest dosyć mocno skręcona. Ona jest dobra dla kogoś, kto dopiero zaczyna się uczyć. Ponieważ jak się zaczyna człowiek uczyć, dopiero robić na drutach, to przynajmniej ta włóczka się nie rozdwaja, nie rozstraja i łatwiej jest wtedy robić. Zalety włóczki. Jest mnóstwo kolorów do wyboru. Także to jest olbrzymia zaleta tej włóczki, bo kolorów jest do wyboru. Jak się wejdzie na stronę gdzie można kupić tą włóczkę, to jest, oczopląsów można dostać, tyle jest kolorów. Do tego są jeszcze właśnie takie coś jak taki kolor, gdzie tutaj są w tą włóczkę wplecione takie niteczki. O, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. I one są różnokolorowe. Są zielone, żółte, pomarańczowe, nawet fioletowych nie ma. Pomarańczowe, różowe jest też trochę różowego. Kolor tej włóczki, ona nie jest biała, ona jest taka beżowa. Nawet nie jest beżowa, to jest taki bardzo jasny beż. Nawet nie, bardzo jasny beż. To nie jest taki typowy biały kolor. Wadą tej włóczki jest to, że jest to 100% akrylowa włóczka. Także sztuczna włóczka. Niestety. Ale dobra jest bardzo dobra dla kogoś, kto na przykład
robi maskotki, ponieważ ona jest mocno skręcona, więc jest idealna do zrobienia maskotek. Tak. Także ja robiłam sweterek zwykłym ściegiem, dlatego kupiłam sobie taki kolorek właśnie, żeby były tutaj różne te niteczki takie powplatywane. One trochę przy robieniu trochę mi wylatywały z tego. Zobaczymy, jak to w ogóle później po praniach, ilu praniach, czy one mi zostaną, czy nie. To się później okaże, ale w miarę dobrze się trzymają, w miarę mocno się trzymają. No, tak to wygląda z tyłu. Także nie jest źle. Nie jest źle. Natomiast kolorek jest bardzo fajny i mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba. Także ile... Ja zużyłam 9 motków, no 9 jeszcze mi zostało, 9 moteczka. Także na coś innego się wykorzysta. A jaka wielkość swetra mi wyszła, już Wam mówię. Szerokość 51, długość, to szerokość od pachy do pachy. Długość 60 cm, natomiast długość rękawa 45. Długość rękawa to jest od tego zszycia dotąd, tak do końca. 45. No ja jestem niską osobą, także nie robię takich dużych, długich swetrów, bo jestem niska, no i co? Dużo się nie narobię. Opis sweterka, jak ja to zrobiłam, jak liczyłam i tak dalej, będziecie mogli zobaczyć u mnie na blogu. Także wszystko tam umieszczę, będzie więcej zdjęć u mnie na blogu. Także niedługo to wszystko będzie. Czego nie zrobiłam, do czego w ogóle nie siadłam, to nie skończyłam tego sweterka. Nic w ogóle nie siadam do niego, nie miałam kiedy, ani nie miałam też ochoty, bo to już się robi coraz cieplej i już do takich grubszych się nie chce siadać i nie chce się tego robić. Także, no ale myślę, że przysiądę, bo teraz dla mnie priorytetem jest ten żółty sweterek, który dziergam. Co już mam? No mam zrobiony tył. Cały. Mam zrobiony cały tył. Tak wygląda. Plecki. Mam już jeden przód. Jeden przód i robię drugi przód. Także no jeszcze mi tego drugiego przodu trochę zostało. No i rękawy oczywiście. Zobaczymy, jak mi dalej pójdzie. Ja tu miałam trochę problemu z tym wzorem, bo ten wzór, on niby nie jest skomplikowany, ale problem miałam taki, że tutaj przy brzegach raz mi wychodziło, że tu mam więcej oczek, a z tej strony mi wychodziło mniej. W sumie na całą długość wszystkie oczka mi się zgadzały, ale no tutaj musiałam trochę zmodyfikować ten wzór w stosunku do tego, co jest tutaj, ponieważ, no zobaczcie, w opisie jest tak, no nie, to jest taki rysunek tego wzoru i ja miałam problem tutaj, jak się powtarza, to nie ma tego problemu, tylko właśnie przy końcach tego wzoru. Po prostu w pewnym momencie z jednej strony wychodziło mi jedno oczko więcej, a z drugiej strony, jak zrobiłam tak, jak jest tutaj, to wychodziło mi więcej jedno oczko i summa summarum było tych oczek za dużo. Więc musiałam tak jakoś trochę pokombinować, żeby z jednej strony trochę wcześniej zaczęłam odejmować oczka, niż tutaj jest we wzorze, a z drugiej strony nie odejmowałam, mimo że tutaj kazali. Ale to tylko w tych miejscach tu na końcu i na początku. Bo tutaj normalnie jak się robiło wzór, to nie ma z tym problemu. Także to tylko taki miałam problem, niby nieduży, ale było tak, że zrobiłam tą część przodu. Już zrobiłam tak sporo, już prawie połowę i patrzę, coś mi się to kurczę nie zgadza. Coś mi tutaj wychodzi za dużo. Tu wychodzi jakoś więcej oczek, tu jakoś mam za mało z tej strony i musiałam, kurczę, to pruć. A niestety, ale wzory ażurowe, szczególnie takie dziurawe, no się bardzo ciężko pruje. Także no taki miałam problem. Trochę mi to cofnęło z robotą, no ale cóż, człowiek się uczy na błędach, jak to mówią. Także no mam nadzieję, że uda mi się to w miarę szybko skończyć, bo to już połowa kwietnia, niedługo maj. I trzeba będzie już się przesiąść na rower.
I sweterek musi być skończony. Zobaczę, może zdążę. Jak nie zdążę, no trudno się mówi. Mam nadzieję, że pierwsze dni maja będą zimne, więc i tak nie będę w nim jeździć. To tylko to mnie uratuje. No mam nadzieję, że mi pójdzie szybko. I to tyle, co chciałam Wam dzisiaj przekazać. Co mi się udało zrobić, czego się nie udało zrobić. Mam nadzieję, że sweterek ten niebieski Wam się podoba. Możecie go sobie też sami wydziergać. Oczywiście możecie użyć innej włóczki. To jest też włóczka akrylowa. Jest bardzo ciepła, mimo że jest cieniutka. Ale jest jednak mimo wszystko dosyć ciepła. Zostaw mi tu kiciuś. Także zapraszam Was na następnego vloga. Pokażę Wam, jak idzie mi dalej robota. No mam nadzieję, że już następnym razem to już większość tego swetra zrobię. I jeszcze może się zapytacie, dlaczego robię je na takich drutach, a nie na okrągłych, bo ten sweterek robiłam przecież na okrągłych drutach. A no, wytłumaczenie jest proste. Jak zaczęłam go robić, to nie mogłam znaleźć tych moich drutów na żyłce. Jak się robiło porządki na święta, to się znalazły. Ale że już zaczęłam to robić, to już tak zostało. Także nic się nie stanie. Tutaj mam boki do zszycia, nie będzie problemu, żeby go zszyć. Także nie powinno być problemu ze zszyciem. Dobrze, to na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało to, co ja robię. I to tyle. Zapraszam następnym razem. Dziękuję, cześć.